Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Wars of Liberty. Jednak zanim zaczniemy grę, to chciałbym omówić kilka spraw. Po pierwsze, to jest nowa wersja, mianowicie to jest wersja 1.09c, do której to patcher pojawił się 30 czerwca tego roku. I tutaj zostało dodanych kilka nowych rzeczy, mianowicie mamy tutaj dwie nowe cywilizacje, Włochów i Maltańczyków. Zostały tutaj dodane nowe mapy, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, że kiedyś mają się pojawić Wyspy Polinezyjskie, tam właśnie z tamtych stron mniej więcej, to tutaj mamy Nową Zelandię, mamy tutaj Hawaje, jest taka mapka, co się nazywa Polynesian Atoll. Poza tym też zostały dodane nowe jednostki dla starych europejskich cywilizacji, takie bardziej współczesne dla XIX wieku, a nie tak, dotąd mieliśmy takich tam pikinierów, kuszników, to w większości nowych tych starych cywilizacji europejskich już ich nie ma, zostały dodane zupełnie nowe jednostki, tak jak mówię, takie jak mieli w XIX wieku. Zmienił się też wygląd większości odkrywców właśnie europejskiej cywilizacji. Mianowicie ci odkrywcy mają takie mundury właśnie wojskowe jak z tamtej epoki, co zresztą wkrótce zobaczycie. Ciekawą rzeczą jest też to, że powiększyła się tutaj ilość teamów. Możemy tutaj zagrać nawet przeciwko 4 teamom. Na przykład tutaj sobie ustawimy, że tutaj będziemy mieli siebie jeszcze jednego gracza w jednym teamie, tutaj dwóch w drugim, w trzecim, no i w czwartym. Z tego co ja wiem, z tego co widziałem, to ta funkcja działa tylko i wyłącznie dla singla. No wiadomo, no, przez te metropolie, które mamy na singlu, możemy też grać na lanie, ale na multiplayerze, na ESO nie możemy grać więcej niż 2 drużyny. Te 2 dodatkowe drużyny zostały dodane tylko dla singla właśnie. Niestety na razie to nie uległo zmianie. I dzisiaj tak, mówiłem o tych nowych mapach. Odcinki z tymi nowymi mapami się kiedyś pojawią, tak samo jak i z Włochami, z Maltańczykami. Ale ja mam mały poślizg, mianowicie ja to nagrywam miesiąc po wydaniu właśnie tej nowej wersji. Nie za bardzo potrafię się wyrobić z tym. Także dzisiaj sobie zagramy Indianami Tupi. I zagramy sobie na jednej tam z nowych właśnie tych map w Ameryce Południowej. A później jak w sumie tutaj te karty mam dobre z tego co widzę. A potem jak właśnie wyjdą te odcinki z tymi nowymi cywilizacjami na tych nowych mapach, to zrobię tutaj takie małe przekierowanie, mianowicie podam tutaj pod tym filmem link otwierający filmy właśnie z tą Maltą i z tymi Włochami. No i tutaj już nie przedłużając, zaczniemy sobie grę i zagramy sobie właśnie z Hiszpanami w jednym teamie, aby pokazać jakie oni tam nowe jednostki mają. Zagramy sobie przeciwko Portugalii. No i też tam coś nowego mają z tego co wiem. I zagramy sobie przeciwko Brazylii. I zagramy sobie też na tej mapce, bo to jest nowa mapka z Ameryki Południowej, bardzo fajna. Także no już tutaj nie przedłużając zaczynamy. No i zaczynamy grę. Tutaj na samym początku nadmienię, że u Indian Tupi występują 2 rodzaje wieśniaków. Mamy tutaj łowców, to są mężczyźni, którzy to pozyskują żywność z polowań, a także potrafią zbierać drewno. I mamy też zbieraczki, to są kobiety, które to zbierają żywność z niewielkich farmek oka albo i z krzewów. O ile takie na mapach występują, chyba na tej mapie z tego co wiem to tego nie ma. Też ciekawą rzeczą Indian Tupi jest to, że nie znają oni w ogóle waluty i w ogóle tutaj nie zbieramy złota. No akurat na tej mapie nie ma jako takich kopalni, tylko są właśnie drzewa kauczzukowe, z których to możemy zbierać złoto, o ile je możemy. No w tym wypadku nie, jak sami widzicie, że w ogóle nie potrafię rozkazać wieśniakom ani jednym, ani drugim, żeby szli to zbierać. Także głównymi tutaj zasobami do zbierania pozostaje drewno i żywność, to też jednostki tutaj, technologie, wszystko kosztują właśnie żywność i drewno, a nie złoto. No i tutaj też na samym początku wspomniałem, że Indianie tutaj z Ameryki Południowej po tym jak w totemach opracują religię daną, no to potem potrafią korzystać z różnych rytuałów i to też chcę zaprezentować jak to tutaj funkcjonuje i działa. Też wybudowałem totem. No tutaj jak w drugiej epoce dopiero możemy religię wybrać. I tutaj jeszcze jedną, jak po wyborze religii, tutaj jeszcze jedną technologię opracujemy, dzięki której będziemy mogli już z tych rytuałów korzystać, bo będą dostępne. Także co epoka, tym inny rytuał. Także zależałoby mi na to, żeby szybciutko tutaj surowców nazbierać jak najwięcej i przejść przez te wszystkie epoki, żeby to też było w krótkim odstępie czasu, żeby to tak długo nie trwało.
Też mnie osobiście cieszy, że takie plemię z amazońskiej dżungli się pojawiło, ponieważ szukałem w grach strategicznych jako grywalnych nacji właśnie takich plemion różnych z amazońskiej dżungli i niestety nie znalazłem ich nigdzie, jak tylko w modach do różnych gier strategicznych. Na przykład do Civilization 5 tam jest kilka z workshopa na Steamie modów dodających tam różne plemiona amazońskie, w tym Indian Tupi, Guaranów. No a też sami Tupi byli grywalni już w War of Triple Alliance, jak kiedyś wspominałem. I już tam no, te jednostki wyglądały faktycznie mówiąc tak samo jak w Warsaw Liberty. Tutaj z tego co widzę już chyba mamy bazę wroga, tutaj są Portugalczycy, Brazylijczycy, tu są Brazylijczycy. Tutaj mają domki, a tutaj mają ten centrum miasta, dobra. Tak więc po prostu mnie zawsze interesowały też te plemiona amazońskie, tak nieco słabiej je znałem niż te plemiona z Ameryki Północnej. Także fajnie jest z nimi sobie pograć tutaj. Indianie amazońscy stanowią jedną z licznych grup kulturalnych Indian na terenach obu kontynentów amerykańskich, do których to należące plemiona cechują się podobnymi wierzeniami, podobnymi strojami, kulturą, trybem życia. To są takie ogólne cechy, jednak należy pamiętać, że każde plemię może mieć coś typowego dla samego siebie. Tutaj muszę powiedzieć, że w tym modzie nawet ciekawie ta kultura Indian amazońskich została przedstawiona. Na przykład po naszych wodzów widać, tutaj on ma taki pióropus z papużych piór, to właśnie takie pióropusze zakładają wojownicy tych amazońskich plemion, kiedy idą na wojnę, plus tam jeszcze smarują swoje ciała tam w różne agresywne barwy wojenne, tam zazwyczaj czerwony i czarny. I te pióropusze to też głównie wodzowie noszą, ale też jacyś bardziej znamienici wojownicy. Tak trochę to przywodzi na myśl pióropusze tych plemion żyjących na wielkich równinach w Ameryce Północnej, tylko że są oczywiście dużo mniejsze, bo przecież to są tylko papuże pióra, nieco mniejsze od orlich. No, będziemy widzieli też w drugiej tej epoce właśnie ci wojownicy z tych plemion jeszcze oprócz tego takie zapuszczają sobie takie nieco dłuższe włosy, takie do połowy głowy, jak tutaj widzimy na obrazku. Ale sobie przejdziemy jako tutaj ta opcja i ściągniemy sobie od razu tutaj drewno. W ogóle tutaj jak już jest mowa o tym, jak ci wojownicy wyglądają, tutaj właśnie tak oni w tej grze wyglądają też właśnie jak wyglądali w rzeczywistości, jak się smarowali w te barwy wojenne. Są naprawdę tutaj kapitalnie przedstawione, ale to też nie od razu. Tutaj te pierwsze na samym początku, w drugiej epoce te jednostki nie będą tak wyglądać jak mówię. Ale będziemy mogli to później zobaczyć. To jeszcze też wybudujemy taki jeden budyneczek, za pomocą którego będziemy mogli tutaj trenować zwierzęta, kiedy te się skończą tutaj. Już tutaj niech panowie w ogóle nam zaczną się zajmować drewnem. Przyszło to już to drewno przyszło, dobra. To jest kolejne tutaj nawiązanie do kultury właśnie tych Indian, zaraz zobaczycie, bo Indianie czasami jak mężczyźni się pomylą podczas polowania, to czasami zdarzy się, że uszczelą zwierzę, które karmiło młode. No i te młode nie jest nigdy zabijane wraz z matką, tylko jest brane do plemienia tak jakby adoptowane, po czym po prostu się je wypuszcza do lasu. To jest taka jakby półhodowla, po prostu nie zabiją zwierzęcia teraz, tylko po to, żeby móc w jakiejś przyszłości upolować, po prostu było małe i nie mieliby za dużo z tego, a poza tym też zabić młode zwierzę to nie jest nic fajnego, wiadomo. No i dobra, tutaj będziemy mogli wyszkolić więcej tych łowców. Możemy powiedzieć, że to jest kolejne takie nawiązanie do tej kultury. O, widzicie, już tutaj wytrenowaliśmy tapirak, nad którym nie mamy w ogóle kontroli. On po prostu się pojawi na mapie, czy tam ile tych zwierząt zrobimy. My możemy normalnie na niego zapolować, ale już z polowaniami koniec. Nie panowie, już nie polujemy, już tutaj zbieramy drewno. Tylko chciałem po prostu tutaj pokazać. To jest tak jak mówię, to jest taka jakby półhodowla. My nie mamy na tej zwierzęcie kontroli, nie możemy tak w tej oryginalnej grze sterować tam krową czy tam owcą, którą żeśmy wyhodowali. Tylko musimy po prostu, możemy dzięki temu zastąpić właśnie zwierzęta, które żeśmy upolowali wcześniej. I tutaj jest też ciekawą rzeczą, tutaj mamy taką opcję riding party, czyli taki najazd jakby, jakoś tak to można przetłumaczyć na język polski. Tutaj będziemy mieli mały zestaw wojowników, coś tak podobnie jak u Chińczyków mieliśmy, że tam całymi zestawami myśmy werbowali żołnierzy, tak było w oryginalnej grze, pamiętam. I będę też tutaj myślał, żeby powoli wybudować sobie gdzieś w jakimś strategicznym miejscu bazę.
Dlatego potrzebujemy trochę ludzi, żeby tam właśnie nas osłaniali w razie czego, jakby tam jakieś problemy były. No to tutaj panowie niech się przejdą. Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce na to. Także tak jak mówię, jednostki tutaj i te budynki naprawdę są przedstawione dosyć realistycznie. Jeżeli chodzi o tę kulturę, to jest kolejna cecha, jak najbardziej mi się to podoba, zwłaszcza, że ja gram tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby poczuć tutaj klimat danej nacji, którą gram. I tutaj za niedługo wam będę mógł pokazać te czary. Tylko tutaj sobie wybudujemy właśnie koszary, jeszcze trochę wojowników sprowadzimy. Ci tutaj łucznicy, których to właśnie ściągam z metropolii, niech od razu przyjdą tutaj, bo tutaj za chwilę może być naprawdę gorąco. To już jest ta pora na to, że to już może tak być. No to jest to, co właśnie mówię. Właśnie tutaj mamy, nas atakują Portugalczycy z tego co widzę. A tam ci za chwilę dojdą, bo już słyszałem, że są. No Portugalczycy akurat tutaj przysłali samych kuszników, no akurat oni mają najmniej tych nowych jednostek. Ale oni tam też mają jakichś takich pikinierów w niebieskich mundurach z takimi kapeluszami. Jakąś nową jednostkę strzelców mi się zdaje. Coś tam jednak nowego jest w nich. Dobra, jakoś nie za bardzo nam to idzie. O, a teraz przychodzi więcej tych. Teraz Brazylijczycy tutaj nas próbują dowalić. Na szczęście nasi koledzy Hiszpanie przyszli, to nam pomogą. Takie pierwsze nasze poważne starcie podczas tej rozgrywki teraz. Spoko, bo to są tacy prości strzelcy, to oni tam raczej szybko padły. No te jednostki, co mogę powiedzieć? Powiedzieć mogę tylko tyle na początku, że są bardzo słabe, tak? Bo to musimy je upgrade'ować się. Naprawdę silne zaczynają robić dopiero od tej czwartej epoki tak naprawdę. Ale tutaj jeszcze zanim wyszkolimy więcej łowców, tutaj najpierw ta technologia, która odblokowuje na te czary i to będę mógł wam teraz pokazać. Takim pierwszym tutaj dostępnym czarem jest bardzo taka, nie dość, że przydatna, to jeszcze i ładna wizualnie rzecz, mianowicie deszcz. Wywołujemy po prostu deszcz, który pada gdzieś tak przez minutę gry i w tym czasie właśnie szybciej zbieramy surowce, no to widać gojąkie, że nieco szybciej jest wtedy. Po prostu to jest taki, to możemy wykorzystać łatwo wtedy, kiedy na przykład zostaliśmy najechani przez wrogów, nam dużo surowców straciliśmy na armię, tak na szybko. No i właśnie możemy to nadrobić bardzo szybciutko później. Damy sobie radę, ci Maraquetoaras są naprawdę bardzo dobrzy. To jest, może tak omówię pokrótce te jednostki, jakie one tutaj są. Mianowicie tutaj mamy, tak jak mówię, Maraquetoaras. To są wojownicy uzbrojeni w taką broń właśnie typową dla India z Amazonii. Oni są niby dobrze przeciwko, jak tutaj pisze, artylerii, ale tak naprawdę to nie radzą sobie nawet z piechotą uzbrojoną w broń palną, a także z kawalerią. Naprawdę świetni są. Bardzo osobiście ich sobie cenię. Tutaj są jeszcze jakieś unowocześnienia dla nich tutaj w deku. Ale przydałoby się nam więcej ludzi jeszcze tutaj, łowców zwłaszcza. Mamy łuczników i bassy, którzy są dobrze oczywiście przeciwko piechocie. Mamy włóczników i barajara, którzy są dobrze przeciwko kawalerii i budynkom, a także wojowników z dmuchawkami dobrymi przeciwko kawalerii. Też są naprawdę kapitalni. No i tak jak mówię, no nie dość, że te jednostki moim zdaniem mają najładniejsze skiny ze wszystkich dostępnych tutaj w grze, to jeszcze fajnie wyglądają. Będziemy musieli tutaj jeszcze więcej ludzi właśnie stworzyć, bo tutaj się coś szykuje. A i właśnie chciałem też na to zwrócić uwagę. Zobaczcie, tutaj mamy tę nową jednostkę, która została dodana Hiszpanom, mianowicie Regulares. I oni są naprawdę kapitalni, oni są dobrze przeciwko kawalerii. I zwróćcie uwagę, ile oni mają punktów życia, mianowicie 280, a jesteśmy dopiero w drugiej epoce. To możecie sobie wyobrazić, co będzie dopiero dalej. Naprawdę są kapitalni, nie dość, że są skuteczni bardzo w walce, to jeszcze fajnie wyglądają. Mianowicie takie mundury, jakie oni teraz mają, to takie mundury miała piechota hiszpańska w XVIII wieku, takie białe. A potem w piątej epoce, oczywiście oni tam się jeszcze po drodze inaczej te mundury wyglądają, one się zmieniają.
będą oni mieli takie niebieskie mundury i takie sombrera będą nosili na głowie, tak to Hiszpanie mieli takie mundury podczas wojny hiszpańsko-amerykańskiej tam na Kubie. Więc widać, że ta jednostka jest fajna. Wizualnie to jeszcze kapitalnie walczą, naprawdę świetne są te jednostki tutaj. Właśnie z tych nowych europejskich jednostek to Hiszpanie mają najlepsze. Dobra, przejmiemy tutaj sobie jeszcze wioskę. Tu gdzieś, tak. Wypadałoby trochę więcej drewna. Ale tutaj się szykuje mała bitwa. Będziecie mogli zobaczyć, jak nasi wojownicy tutaj walczą. Powiedziałem, że Maratykaoras, jakkolwiek to tam się wymawia, są dobrzy przeciwko wszystkiemu w sumie, no ale jednak najlepiej, jak jest ich mało, to radzą sobie z artylerią, a jak jest ich dużo, no to po prostu oni też tak jakby idą po prostu na ilość. Im ich więcej, tym lepiej. Ale generalnie radzą sobie w większych grupach z każdymi jednostkami w grze. Dobra, już chyba będziemy mogli powoli przechodzić do dalszej epoki. Tak, i przejdziemy sobie, a to by się przydało nam, dobra. W pierwszym odcinku powiedziałem, że Indianie Tupi żyją na pograniczu brazylijsko-paragwajskim i to był właśnie błąd. Bo to mi się właśnie pomyliło z innym plemieniem, spokrewnionym z nimi, mianowicie z Indianami Guarani. Indianie Guarani kiedyś żyli blisko Indian Tupi, ale potem wędrowali na południe, tam bardziej właśnie w tamte strony, co mówię, tak do niziny La Platy mniej więcej. No to właśnie pogranicze paragwajsko-brazylijskie, dobrze mówię. Natomiast sami Indianie Tupi pozostali w Brazylii, tak ich szczepy właśnie żyły tak bardziej na wybrzeżu, to też jak w XVI wieku tam przybyli Portugalczycy, to ich od razu oczywiście spotkali. Przeciwko kolonistom został wymierzony sojusz Konfederacja Tomoyo, na czele której stał wódz Kanham Bebe i tutaj się na chwilę przy nim zatrzymajmy, mianowicie ja tam wcześniej wspominałem, że istnieją mody dla Civilization V dodające Indian Tupi jako grywalną nację. No i tam jeżeli ktoś miał jakieś zetknięcie z tą grą, to wie, że tam zawsze każda cywilizacja ma swojego wodza, jakiegoś tam przywódcę, głowę państwa taką. No i tam właśnie on zawsze jest takim właśnie wodzem, który jak negocjujemy z tą cywilizacją, kiedy gramy przeciwko niej, jak ona gra na AI, no to on się tam wtedy zawsze pojawia właśnie, bo on był bardzo ważną postacią historyczną w tym plemieniu, bo on najdłużej walczył przeciwko portugalskim najeźdźcom, a także nawet jego Konfederacja Tomoyo wspierała francuskich najeźdźców, którzy się tam pojawili w pewnym okresie po to, żeby znaleźć coś dla siebie, tam trochę ziem. No to oni tam później też jeździli, tam szukali czegoś dla siebie, co by jeszcze tam mogli skorzystać. Tam akurat z tubylcami oni nie walczyli, tylko po prostu chcieli coś odbić od Portugalczyków w tym wypadku. I tak to też było. Kanham Bebe walczył z Portugalczykami aż do pokoju z Iperoik w 1567 roku, a sam zmarł na dżumę właśnie. Nie zginął nigdy podczas bitwy jakiejś, tylko właśnie zmarł na dżumę, ale to już żeśmy sobie powiedzieli, że Portugalczycy przywieźli wiele chorób, na które Indianie po prostu byli nieodpornieni. Tak, na chwilę przerwimy tutaj gadkę o historii, mianowicie tutaj zbudujemy kolejny budynek. Tutaj mamy ciekawe jednostki, mianowicie artylerię. Tak, artylerię. Indianie z Ameryki Południowej w tej grze potrafią tworzyć artylerię, na przykład jest tutaj kilka takich typowych, uniwersalnych dla wszystkich trzech plemion dział, tak w tym wypadku tutaj to działko Boca Fuego, które sobie zamówimy z deku, będziemy mogli mieć ich aż 5 w sumie. A tutaj jest jeszcze takie jedno działo, to zobaczymy w czwartej epoce, o ile do niej dojdziemy, bo ci Hiszpanie tak wykańczają tam tych wszystkich naszych wrogów, że chyba nie zdążymy, niestety nie zdążę wszystkiego pokazać, ale mamy tutaj też takich łuczników Pomberos, tylko że na ich muszę wybudować trochę domów. To są łucznicy, którzy są uzbrojeni w takie długie łuki, które mają dosyć daleki zasięg i są bardzo silne przeciwko budynku, ale też siłą rzeczy przeciwko piechocie, jak jest ich dużo. Tutaj też na początku gry zapomniałem dodać, że u Indian Tupi możemy wybudować maksymalnie 5 domów i taki jeden dom dostarcza na 20 punktów populacji. Natomiast no jak ten limit przekroczymy, to jeszcze możemy budować farmy oka, które no, tutaj dostarczają nam także żywności, to są po prostu pola uprawne, ale jednocześnie też dostarczają 5 punktów populacji. Ja to też się zorientowałem dopiero całkiem niedawno, że takie coś to jest. Mi się zawsze dawało, że nich wyjątkowo mamy tylko tam do 120-130 punktów właśnie punktów populacji, na tym się kończy. No ale jednak nie jest tak.
Więc było to trochę też dla mnie zaskoczenie tutaj z początku. No i tutaj no nie za bardzo udało mi się pokazać to wszystko, bo to patrząc na to, co się dzieje tam, no to Hiszpanie już nieźle wykańczają tutaj tych naszych wrogów. Z tego co widzę, no tych rytuałów wszystkich nie udało mi się za bardzo pokazać. Jeszcze tutaj jest jeden, który był w trzeciej epoce, już teraz idziemy do czwartej. Ale może, chyba może jeszcze mi się coś uda. Uda mi się chyba. Tak, udało się. Co to był za rytuał? Co to teraz było? To był rytuał antropofagiczny, czyli chyba... antropofageniczny, dobra. To był rytuał, dzięki któremu nasi wrogowie, które zaznaczyły, zamieniają się w jeńców wojennych. Po prostu przestają dla nas stanowić zagrożenie. Po prostu tak, sami tutaj widzicie, zostają związani. I są w tym momencie jak owce i krowy. Też je możemy złapać. No przed chwilą byli zaznaczeni na czerwono, bo tutaj hiszpańskie jednostki przechodziły, teraz są niebieskie, czyli są nasze. I my nie dość, że unieszkodliwiliśmy w taki sposób, to jeszcze możemy pozyskać z nich żywność. Tak, to jest po prostu kanibalizm. To też jest tutaj odniesienie do historii, bo w tych plemionach amazońskich takie antropofagizm czasami, czyli kanibalizm inaczej, czasami się zdarza. Się zdarza nawet jeszcze do dzisiaj, czasami w niektórych plemionach amazońskich. Tutaj mamy teraz fajnie, bo teraz możemy sobie tutaj odbić ten punkt tutaj, tę wioskę. Będziemy mieli jeszcze więcej ludzi. O ile jest to potrzebne, bo patrzę za to, jak Hiszpanie dorąbali to 2 razy bardziej ode mnie tym razem. Bardziej tym razem AI się postarało niż gracz. I tutaj też specjalnie ustawiłem ludzi, żeby osłonili tutaj naszych łowców, którzy pozyskują właśnie żywność z tych naszych więźniów. Oni po prostu dalej stoją, ale tutaj jak sami widzicie, no te żarcie z nich po prostu schodzi i my po prostu nabijamy żywność dzięki temu. Bardzo przydatna rzecz, nie dość, że uchroni nas przed atakiem, to jeszcze możemy w taki sposób z niej skorzystać. I tutaj w czwartej epoce został dołożony kolejny czar. Tylko nie wiem, czy mi się go uda użyć, to zależy od naszych wrogów. Czy mają oni tutaj jakieś łodzie gdzieś. To jest związany czar z wodą. Tutaj będziemy mieli wioskę Karibów, a tam jaka jest wioska? O właśnie, to są Indianie Guarani, to są właśnie ci, co, o których wcześniej mówiłem, że to są właśnie spokrewnieni z Indianami Tupi, ale ich z tego co ja widzę nie wyszkoliłem. I tutaj są, taki mają wojowników Quechumen, uzbrojonych właśnie w broń palną. A tutaj ci Karibowie to jest takie plemię, co żyło i też miało zasięg do północnych krańców Ameryki Południowej, takie to jest karaibskie plemię, ale tak jak mówię, zasięg miało aż tam mniej więcej do tych terenów, na których my gramy. I trochę więcej tych pomberos byśmy sobie zrobili, ich zaprezentuję. To też jest kapitalna jednostka tutaj. I właśnie widzicie, ja przed chwilą upgrade'owałem naszych Maratecaoras i oni teraz wyglądają tak, mają takie intensywne czerwone barwy. I w piątej epoce, o ile do niej dojdziemy, będą mieli takie wielkie pióropusze, jak i wcześniej mówiłem. Jeśli łucznicy też już wyglądają nieco ciekawiej, chyba że ich też, ja ich zrobiłem, dobra, w porządku. Nie są zrobieni, to jeszcze tutaj tych z dmuchawkami wyszkolimy, się mogą przydać, także no naprawdę fajnie tutaj wyglądają te jednostki u tych Indian. Naprawdę tak jak oni tutaj wyglądają, tak wygląda właśnie ta kultura Indian amazońskiej, tak mężczyźni wyglądają jak idą na wojnę u tych plemion. Kiedyś i dzisiaj też tak jest. No i tutaj ci nasi pomberos to są też tacy dosyć dobrzy wojownicy, jak już mówiłem wcześniej. To są łucznicy po prostu, którzy są uzbrojeni w dłuższe, większe łuki, oni mają większy zasięg, mają premię do ataku przeciwko budynkom. Ale też konsekwentnie idąc, to też są dobrzy przeciwko piechocie. Co zaraz też będziemy mogli zobaczyć, te strzały to oni mają, zdaje się, zatrute czy coś, ale tutaj gdzieś jeszcze coś było. Dzięki czemu będziemy mogli... Nie, to gdzieś tutaj był jeszcze taki upgrade, dzięki któremu będziemy mogli mieć jeszcze silniejszych tych naszych łuczników. Ci niech się zajmą tutaj drewnem. No i będziemy już tak powoli się ruszać na wroga, tylko powiem tyle, że właśnie ci pomberos to takie łuki to właśnie ci Indianie z amazońskiej dżungli, czyli tam z tamtych stron mniej więcej to mają, tylko że w przeciwieństwie tutaj do tej gry to ci wojownicy trzymają te łuki nie w rękach, po prostu tego nie szło narysować tutaj na potrzeby modu. Po prostu to są bardzo duże, długie łuki, których nie w sposób byłoby naciągnąć w tym, trzymając go w rękach, taki łuk. Tu też wojownicy uzbrojeni w takie łuki się kładli na plecach.
kładli się na plecach i ten łuk napinali o stopy, po prostu go przytykali do wewnętrznej części stopy i tak na nogach go naciągali i rękami trzymając strzałę i cięciwe. To była bardzo długa strzała. To były takie łuki specjalne właśnie do oblężania chat od wroga. Tak więc tak jak mówię, oni się po prostu kładli na plecach i naciągali w nogach właśnie te łuki. Jeszcze też powinniśmy zrobić mały tutaj użytek z naszych tych działek. Tu gdzieś jakieś chyba doszły wtedy, nie? Czy one... Nie, tutaj są, dobra. Dobra, tutaj już powoli się będziemy zbliżali do końca. Ale warto by było, gdyby nasz wódz, gdziekolwiek on jest, albo jaka... Dobra, bo... A, tutaj jest, dobra. Żeby przyszedł się sprawdzić, czy na rzece nie ma jakichś statków, bo to jest czar związany właśnie z tymi... z jednostkami nawodnymi. Tutaj się właśnie poddał Brazylijczyk. To są nasi, dobra, to są Hiszpańcy. To, że oni tutaj mają chyba jakichś nowych harabardierów, tego chyba też wcześniej nie było, nie widziałem. Ale ci regulares no naprawdę są kapitalni. Tutaj ich zaraz wykończymy, tych Portugalczyków. Tylko jeszcze tyle powiem o Indianach z amazońskiej dżungli, że w dzisiejszych czasach, pomimo tego, że już nie żyjemy w epoce kolonialnej, też mają problemy, jak chociażby Indianie Kayapo, którzy to w ostatnich latach protestowali bardzo przeciwko budowie zapory Belo Monte w Brazylii. Doszło do tego w końcu, że ta zapora na szczęście nie powstała, bo to też byłaby katastrofa nie tylko dla ludów zamieszkujących dżunglę amazońską, ale tak samo i dla samego środowiska, bo to jednak tam większa połać dżungli zostałaby zalana. A inne plemiona też mają w ogóle problemy z białymi, no bo tam się często zdarza takie sytuacje, do takiej sytuacji dochodzi, że są po prostu te plemiona napadane przez nielegalnych poszukiwaczy diamentów. Mężczyźni są wykorzystywani do niewolniczej pracy, później w takich nielegalnych kopalniach, natomiast kobiety są po prostu gwałcone i zabijane. No. Kiedy ja o tym czytałem, to w to nie mogłem dosłownie uwierzyć. Mnie aż to dziwiło, że takie coś ma miejsce w XXI wieku. No ale niestety, takie rzeczy się dzieją. Przez to te plemiona są raczej chronione przez te różne organizacje humanitarne i przez w ogóle cała Amazonka niestety no, znika w zastraszającym tempie. To też nie jest wcale wesoła rzecz z tą Amazonką, ponieważ to są nasze zielone płuca ziemi, a my je sami sobie tak naprawdę wycinamy w tym momencie. To naprawdę nie jest ciekawa rzecz, że takie coś się dzieje. No i tutaj coś naszego wodza zwaliło z nóg, z tego co widzę. Dobrze byłoby się dowiedzieć co. Myślę, że to był statek. Tylko kurczę, no jakaś jednostka powinna się tutaj gdzieś przejść, postawić go z powrotem na nogi. Specjalnie jeszcze grał, no bo ten odcinek miał być dużo krótszy, a tutaj jeszcze Portugalczycy coś mają, no już teraz nie będą mieli. Jeśli mają port, to nawet dobrze by się składało. Bym to pokazał, ale nie mają. Dobra, już nie przedłużając, to ja powiem po prostu co to jest. To dzięki tej opcji zaznaczone miejsce na wodzie, w zaznaczonym miejscu na wodzie po prostu wstrzymamy falę, która uszkadza, no wiadomo, jeżeli statek jest słabszy, no to od razu zostanie zniszczony, no to po prostu uszkadza wszystkie jednostki, które są w tym zaznaczonym polu. Bardzo przydatna rzecz, bardzo ją sobie osobiście cenię. No ale dobra, już tu wykańczamy ich, bo to szkoda gadania w tym momencie już, albo lepiej nie, bo to tu jeszcze jest wyżyczka. I też jeszcze tylko tyle powiem o Indianach Tupi, że u nich w czasach kolonialnych oprócz tych wojen, które oni toczyli z Portugalczykami, też było coś takiego, że no, poligamia istniała zazwyczaj u tych wszystkich kultur z Ameryki Południowej. O ty gnojku. Czym by cię tutaj poczęstować? Niech ci się tutaj przejdą po niego, a tych panów wycofamy dalej dla ich własnego dobra.
Po prostu europejscy mężczyźni mogli się żenić z Indiankami i mogli mieć właśnie z tego plemienia, z plemienia Tupi, mogli mieć tych żon tyle, ile w sumie chcieli, tylko że to też było na pewnych zasadach, bo jak się taka Indianka zgodziła na ślub z białym mężczyzną, to potem mężczyźni z tego plemienia byli zobowiązani, z całej rodziny i ogólnie z wioski, z której pochodziła, byli zobowiązani do pracy dla tego mężczyzny i zazwyczaj pracowali na wycince amazońskiej dżungli, a stamtąd drewno trafiało na wybrzeże, zresztą było cały czas na wybrzeżu, bo to najwięcej właśnie tych Indian Tupi było na wybrzeżu, ale mniejsza. No to drewno właśnie trafiało na wybrzeże i było po prostu no, na statki. Gospodarowali je Portugalczycy na statki, z tego drewna budowano potem okręty. No więc to też można powiedzieć, że to było takie półniewolnictwo, no ale oprócz takiego niewolnictwa pełną gębą, że tak się wyrażę, bo jednak Portugalczycy też polowali na tych Indian i oni by po prostu zostawali niewolnikami. Zobaczcie jaki to ma, jak to szybko potrafi zniszczyć taką wieżę. Tutaj jeszcze plantację rozwalmy, to też będzie widać. No ich jest tylko 11, bo ograniczoną ilość ich mam, bo oni jednak swoje kosztują, jeżeli chodzi o populację. I nie ma. Ale tu ich wystarczy, żeby siać niezły rozpierdol tutaj na zdubinkach wroga. Także no to można by powiedzieć, że ci Indianie po prostu byli wykorzystywani przez Europejczyków. Sobie przypomnijcie, co ja gadałem tam w odcinku o Meksyku. No i to byłoby na tyle. Jeszcze tylko na sam koniec dopowiem, że tutaj w piątej epoce mielibyśmy też taki jeden tam czar, który polega na tym, że jak się nam skończy drewno, znaczy jak wszystkie drzewa wytniemy na mapie, jak zaznaczymy dane miejsce na mapce, jak naciśniemy, no to tam na chwilę wyrośnie dżungla i te drzewka tam będą stały przez ograniczony czas, po prostu my będziemy mogli te drewno rąbać i po prostu korzystać z tego lasu, ale potem on zniknie, to jest właśnie taka fajna rzecz. No i dobra, to ja już bym na tym tutaj zakończył, tylko sobie jeszcze tutaj przejrzę tutaj ekonomię, wojsko, no z ekonomią jak zwykle kulałem, jak to ja. Ale dobra, ja dziękuję każdemu za uwagę, kto wytrwał do końca. Jeżeli wytrwaliście do końca, to proszę o łapkę w górę i oczywiście jeżeli się podobało, subskrypcję mojego kanału, bo jednak to na razie idzie mi kiepsko, sobie powiedzmy szczerze. Tak więc jeszcze raz dziękuję każdemu za uwagę, kto to oglądał i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym zagram Indiana na YouTube. Dziękuję za uwagę, cześć.